Jaki tytuł nadałby biografii Kopernika George Lucas? Skywalker Odrodzenie. Tym zacnym sucharem witamy Was w 10. już odcinku podcastu o Gwiezdnych Wojnach. Wystąpi w nim dwóch specjalistów, Jedajka Cześć wszystkim. i pszczelarz starszy Dzień dobry. oraz jeden amator, czyli skromny, acz wciąż zły ojciec. Dziś na tapet trafia, a jakżeby inaczej, Skywalker Odrodzenie, 9. część gwiezdnowojennej sagi filmowej. Nim tradycji stanie się zadość i oddam głos Jedajce, pozwolę sobie powiedzieć kilka słów. Dzisiejszy, jubileuszowy odcinek podcastu duetu Jedajka i Pszczelarz Starszy ma swoją premierę 4 maja. Nie jest to przypadek, gdyż właśnie tego dnia obchodzone jest święto wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. I choć data nawiązuje do pozdrowienia Jedi, które często bywa używane jako pożegnanie, to nic nie wskazuje na to, by ta dwójka miała się pożegnać z podcastem. Uniwersum Gwiezdnych Wojen to nie tylko filmy, kanon 3 trylogii Holiday Special, lecz także książki, komiksy, gry, klocki i wiele innych. Dlatego już teraz zachęcam do zasubskrybowania kanału, gdziekolwiek go słuchacie, byście nie przegapili powrotu tych dwóch Jedi. Na tym kończę powitanie i oddaję głos Jedajce. No to tak, stan Gwiezdnych Wojen, to zacznijmy od tego po Hanie Solo, po spin-offie, no nie był zadowalający. Umiejscowienie samej premiery spin-offu było nieciekawe, no bo mamy film Avengers i mamy Deadpoola i wsadzenie tam filmu o Hanie Solo. Lucasfilm spodziewał się dużego sukcesu, co też jest częścią spowodowane, winny jest Bob Iger, który nie chciał przenieść premiery, bo bodajże w grudniu miała mieć premiera filmu Mary Poppins i nie chcieli po prostu zamieniać dat, no i wyszło jak wyszło. Ludzie się po prostu, no, też obrazili częściowo na Gwiezdne Wojny i to przez ostatniego Jedi i przez Solo, bo jednak był inny aktor, a wszyscy chcieli Harrisona Forda. Przenosimy się jeszcze wcześniej. Przed premierą ostatniego Jedi dowiadujemy się, że Colin Trevorrow zostaje zwolniony jako reżyser 9. epizodu i zaczyna się wyścig z czasem. Bob Iger chciał przejść na emeryturę i mieć swoje dziedzictwo, czyli wszystkie te 3 sequele gwiezdnowojenne. I nie dało rady, jak przenieść premiery. Dorzućmy do tego śmierć Carrie Fisher. I zaczęło się wielkie przerabianie scenariusza, bo gdyby opowiadać o 9. epizodzie, to historia miałaby wyglądać zupełnie inaczej, nie byłoby Palpatina. Większość działaby się na kursant, mielibyśmy wątek buntu obywateli, walka z najwyższym porządkiem, Kylo i Rey, którzy tam walczą z bogami Mortis, co jest nawiązaniem do serialu, ale nie wyszłoby to za dobrze. Co widzimy przy Ahsoce, że ludzie nie przypadają. Taki zwyczajny fan po prostu nie będzie oglądał serialu, żeby się dowiadywać o innych elementach uniwersum. No, na przykład wyobraźcie sobie, tłumaczyć komuś z pełną powagą, że muszą obejrzeć serial, gdzie są bogowie, jest ojciec, syn i córka, którzy są wyroczniami mocy i żeby zrozumieć 9. epizod, trzeba obejrzeć no Wojny Klonów. No nie wyszłoby. No i scenariusz zostaje przerabiany i pojawia się pomysł powrotu Palpatina. Oczywiście wszystko musiało przyjść przez Lucasa i George Lucas został ściągnięty, żeby zatwierdził no, samo wskrzeszenie Palpatina i zabawę z wybrańcem, z całą przepowiednią, czyli właśnie o zniszczeniu Sithów. Na szczęście w nieszczęściu George Lucas był wielkim fanem komiksów Mroczne Imperium z lat 90., gdy właśnie Palpatine zostanie przywrócony do życia, mamy zabawy z klonami. Fani przyjęli to w różny sposób, tak samo mamy właśnie z epizodem 9, który, jak już przechodząc, podoba mi się, nie mam nic do pierwszej połowy. Nawet jest tam ten słynny dialog, że Palpatine jakoś wraca, nie mam w ogóle problemu z pierwszą połową filmu, taką dużą. No taki film 7/10 dałbym w pierwszej połowie. Tak dopasany do porwania Chewbacki, może Kijimi, o. I pierwsza walka Rey z Benem. To z Kylo, w sensie jeszcze wtedy i nie mam problemu. Problem zaczyna się później, gdy dochodzi do dużego motania się z kanonem, gdzie Rey słyszy głosy osób, których nie powinna usłyszeć, bo ci Jedi nie osiągnęli takiej ucieczki o śmierci, no tak powiedzmy, i właśnie trzymanie się jako moc, duch mocy. Y, No gra aktorska nie dowoziła i to już widzimy na przykład przy tym z Oscar Isaacowym Somehow Palpatine Returned, który jest jeszcze w pierwszej połowie filmu, czy potem, gdy Adam Driver, ceniony aktor występujący no, w też produkcjach niezależnych, mówi z pełną powagą
i widać z zażenowaniem, mówi aktorce właśnie tej z Riddle Ray, że jest wnuczką Palpatina. Widzimy to właśnie na pokładzie okrętu. No to nie dowodzi i dużo gry aktorskiej nie dowodzi i no mam duży z tym problem. Taki największy pozytyw to to, że usłyszałem pierwszy raz Marsz Imperialny w kinie w napisach końcowych i to jest moim zdaniem chyba największy pozytyw tego epizodu, bo no nie oszukujmy się. Powrót Jedi, no to kultowe zamknięcie trylogii i nikt nie podniesie na tego ręki. Zemsta Sithów tak samo, chociaż wynika to też z tego, gdy poprzednie epizody, czyli właśnie Mroczne Widmo i Atak Klonów, to nie były zbytnio dobrze przyjęte i wyjście takiej Zemsty Sithów, który no jako film przynajmniej się jakoś trzyma i działa, to też mamy dobre domknięcie trylogii. I mamy dziewiąty epizod, no który no mamy znowu przerzucenie wajchy i granie na wspomnieniach. Pamiętacie to? Pamiętacie Palpatina? Pamiętacie X-Wingi? I pamiętacie inne zbędne rzeczy. No, szkoda, że cała saga i w ogóle kinowe Gwiezdne Wojny na obecną chwilę zakończyły się właśnie ze sprawą dziewiątego epizodu, co spowodowało, że no Gwiezdne Wojny schowały się tak jakby, jakkolwiek by to śmiesznie nie brzmiało, do podziemi i opiera się na tym, czym opierały się Gwiezdne Wojny zawsze poza epizodami, czyli na serialach, książkach, komiksach, które obecnie są całkiem. Okej, pszczelarzu, czy ty chcesz zabrać głos? No i tak zapytam, bo nie jestem pewien, czy tu na wszystko, można powiedzieć, pan odpowiedział. Czemu tak nie cierpisz tego epizodu? Zacznijmy od no, gry aktorskiej, wiadomo, od dużo takich bezsensownych rzeczy, bo ten film ogląda się dobrze, jak się zbytnio na nim nie myśli, bo fabuła ciągle pędzi i nie możemy się, że to jest takie typowo Abramsowe, tylko jak zatrzymamy się i zaczniemy sobie zadawać pytania, no to trochę tak nie ma sensu. Tym bardziej, że no Ben Solo, jedyne co mówi jako Ben, to gdy rozmawia ze swoim tatą w głowie wtedy na Kefbirze, to mówi dad. To jest jedno słowo, które mówi Ben jako Ben i jak zginie, jak go zrzuca bodajże Palpatine w otchłań. To są jedyne dialogi Adama Drivera jako Bena Solo. No ten nieszczęsny też pocałunek, który jest znikąd i który jest wytworem też fanfików różnych ludzi w fandomie, głównie na Tumblerze czy Twitterze. No bo jednak zakochanie się w jednym zbrodniarzu wojennym odpowiedzialnym za no, masakrę swoich podwładnych czy za cały system galaktyczny i no namiętny pocałunek pod koniec filmu, no to tak trochę też wybija z rytmu. Wielkim plusem jest przede wszystkim Ian McDiarmid jako Palpatine. No on się dobrze bawi w tym epizodzie i do niego nie mam zarzutów. To jest taka sama pewna zabawa jak przy Zemście Sithów. Jest zły, bo jest zły i szalony dziadzio czarodziej działa. To ja na chwilę dojdę do głosu. Przyznam bez bicia, że no, mnie się podobał ten odcinek, nie jako Gwiezdne Wojny faktycznie, ale jako film akcji, to tak całkiem przyjemnie mi się go oglądało, no tam pod koniec się już za mocno rozjechał i też muszę przyznać ci rację, że gdy oglądaliśmy go osobno, ja i pszczelarz, to faktycznie jak się nie zadawało pytań, to łatwiej się go oglądało, bo jak już z pszczelarzem zaczęliśmy go konsultować, no to te dziury były no wyraźniejsze. To tu No muszę a cóż, przyznać rację. 20 pytań chyba o czymś świadczy. No tak, to pszczelarzu, co ty chcesz jeszcze powiedzieć o tym scenariuszu, bo to widziałem, że ty notowałeś. No bo cóż, jak to powiedzieć, jak już poruszyłeś ten temat końcówki, to dla mnie akurat ta końcówka w ogóle, ten pocałunek, zakopanie mieczy i zrobienie dla siebie jednego, to było takie, jak ty to nazwałeś, Zły Ojcu, baśniowe, a dla mnie to mega zwalniało fabułę. Przez cały czas pędziła, a teraz nagle wolniej od ślimaka. No nie było to jakieś najlepsze, a zacznę od początku, bo mam takie pytanie, czy Impa naprawdę oddałby całe Imperium nowe Kylo Renowi? Bo jakoś w to nie mogę Oczywiście, uwierzyć. że nie. No, Sithowie działają po swojemu. Palpatinowi zależało na właśnie uniknięciu śmierci jako klon. Tutaj mamy. No, Sithowie są źli i zależało mu tylko właśnie znalezienie tej mitycznej diady mocy, czyli temu właśnie połączeniu się. No i wychodzi na to, że to połączenie działa między właśnie Benem a Rey. I do tego był tylko potrzebny Palpiemu. No właśnie tak mi się wydawało, że to jakieś niemożliwe, żeby tak potężny typ oddał takiemu
w porównaniu z nim Słabeuszowi całą władzę. To ja od razu się wetnę. Powiedz mi, jak to jest, bo na końcu jest jakby całe pokolenia tych Sithów są wokół Palpatina. W ogóle po co oni tam się znajdowali? Bo Znaczy jakoś się, tak... to są kultyści. Okej, no To właśnie, jest po to prostu chciałem się taka grupa upewnić. wierząca Dobra, właśnie w Sithów. Nie w Imperium, tylko takie dobrze. okultystyczne świry. Czyli nie Sithowie, tylko tak właśnie ich bardziej pomagierzy. Tak. Dobrze, dziękuję. To chciałem wiedzieć. Pszczelarzu? No, tak mi się właśnie wydawało, bo Palpa jednak jest dość, można powiedzieć, wredny i nie sądzę, żeby Kylowi to oddał. No a to skąd Najwyższy wiedział o tej misji Fina i Poe? Przecież, no dobra, wiedzieli, że mają szpiega, ale kto im powiedział o tej misji? Gdy zbierali te informacje jakieś od tego gościa, nie pamiętam imienia. Od Co go Haxa? gra Mark Hamill, tak wiem. Nie no, to jest po prostu takie rzucenie fabuły, że w trakcie, bo jednak ruch oporu był ciągle ścigany przez najwyższy porządek, więc to jest po prostu takie wrzucenie nas w środek akcji. Gdzie też to takie przeskakiwanie, o ile jest efektowne tym Sokołem, no bo Paul Dameron to jest uzdolniony pilot, tak to mamy tłumaczone przez poprzednie filmy, czy nawet przez samego Hanna Solo w 7 epizodzie, że takie skoki trzeba ciągle skoordynować, bo może trafić w jakąś czarną dziurę, czy właśnie wlecieć w środek planety. No właśnie, jak już o nadprzestrzeni mowa, to dobra, w Mandzie w drugim sezonie, ostatecznym odcinku tak było, ale ja zawsze tego nie rozumiem. W nadprzestrzeni da się gonić? Jak te taje w ogóle za Sokołem zdążyły wlecieć w nadprzestrzeń? To można, to jest tak, że TIE Fightery takie specjalne najwyższego porządku mają hipernapęd, bo tutaj warto zaznaczyć, że zwykłe TIE Fightery nie mają hipernapędu, co oczywiście widzimy też w 9 części, jak nagle Ben przylatuje zwykłym TIE Fighterem na Exegol i to był taki duży zarzut, to też duży zarzut, to chodziło o to, że jeśli chodzi o takie ucieczki i wszystko, to X-Wingi dominowały jednak w walkach powietrznych, ale jeśli chodzi o uzbrojenie, no to TIE Fightery, co potem zostało dopowiadane, dopowiadane właśnie, że to jakiś specjalny TIE Fighter tam z drugiej Gwiazdy Śmierci wyciągnięty i miał nadprzestrzeń. Po prostu Abrams za dużo się naoglądał oryginalnej trylogii, że chciał utrzymać po prostu wszystko znajome. A co do śledzenia, to już było możliwe, bo widzimy to właśnie w ostatnim Jedi, że właśnie ruch oporu był ścigany w nadprzestrzeni i najwyższy porządek ich monitorował. No tak, ale wtedy ich monitorował, a nie od razu leciał w nadprzestrzeni za nimi. Znaczy się, ja nie będę bronił tego epizodu, no jest głupawe, ale wojny rządzą się takimi prawami, że no dochodzi do skoków technologicznych i może jakoś udało im się, nie wiem, mieć tak zaawansowaną już technologię w ciągu roku, bo między 8 a 9 epizodem jest rok różnicy, że jednak dali radę ścigać. Okej, dobra, bo tak właśnie się zastanawiałem. No tak, ściganie to okej, dziękuję za wytłumaczenie, ale chodzi, że gdy zbierali się do walki na Egze, to właśnie się dziwiłem, że jakim cudem mają nagle tak dużo statków, skoro wtedy było ich, nie wiem, coś koło 30 ludzi? Znaczy się, i mówimy o tej flocie obywateli, czy o tej flocie najpierw ruchu oporu, która startowała właśnie Ruchu oporu, która z... startowała. Nie, to jednak zebrali trochę okrętu, bo to jest właśnie ten słynna korwetta koreańska, ten Tantive z oryginalnej trylogii, właśnie z początku 4 części. Więc udało im się zebrać trochę sojuszników i trochę właśnie żołnierzy i okrętów. Jak widzimy tak w wielu szczegółach, to jeszcze jedna rzecz nie dawała mi spokoju. Tam jest generał Pride i on mówi bodaj, że tak jak służyłem tobie w dawnych wojnach, tak tobie teraz służę. On nie pojawiał się przecież we wcześniejszych częściach. Nie, to jest po prostu dorzucone, że jest weteranem Imperium, który właśnie służył w czasach, gdy właśnie istniał autorytarny rząd. On potem się pojawia, chociaż nie lubię mówić, że trzeba przeczytać książki, komiksy i filmy powinny się bronić sam siebie, to polecam książkę Cień Sithów, właśnie gdzie się w miarę sequele są tłumaczone i w miarę tam 9 część nabiera kontekstu. To od razu miał teraz przelać mówić, ale o tej książce też chciałem spytać, bo też się o niej dowiedziałem tu. Tam jest wyjaśnione, że Luke z tym Lando szukał Exegola, co w filmie tak no niezbyt było sensowne, bo wcześniej mówiłem, że on siedzi na tej cały czas swojej planecie, Luke ukrywa się. No ale przez te 30 lat pokoju to mógł zrobić. No, dlatego... Tak, szukał tej planety. Zanim się odciął, to ją szukał wraz z Landem.
A powiedz mi, dlaczego Chewie dostał medal? Bo pszczelarz twierdził, że on tam to jakiś zaległy. No bo przecież niby podczas Gwiazdy Śmierci powinien dostać według mnie. Tak, to jest czysty głupi fanserwis, nawiązanie właśnie do 4. epizodu, bo tylko Chewie nie dostał wtedy medalu za zniszczenie Gwiazdy Śmierci. A, to To jest, pszczelarzu, to to jest, ładnie to jest oglądasz. najdziwniejsze w ogóle nawiązanie, takie totalnie z czapy. No ja go kompletnie nie zrozumiałem, bo gdyby nie tutaj kwiat polskiej młodzieży, to bym nie wiedział, o co chodzi. Ja zapomniałem o tym szczególe i w sensie o tym, że on dostaje medal, więc myślałam, że Maskatona chce go przytulić, skoro jest jej chłopakiem. A, to też możliwe. Ale nie, co do medalu, to jednak to był taki tani fanserwis. Też już rozmawialiście o mieczu. Powiedzcie mi, dlaczego ona z 2 mieczy zrobiła jeden? Bo ja nie do końca Że to niby łapię. Luke i Leia chyba, albo coś takiego. To jest bardziej takie właśnie symboliczne, że jednak oddała hołd Skywalkerom, bo o ile w ogóle nie mam problemu z tym, że to jest Rey Skywalker, bo jednak cała saga opiera się właśnie na adopcji, że nie musisz być spokrewniony i możesz przyjąć nazwisko i no, widzimy na końcu duchy Lei i Luka i nie mają z tym problemu. Bardziej przeszkadza mi to, że Rey mogła zostać nadal nikim, a tu jednak jest wzięty morał, że no nieważne czy tam twoja krew dokonała złych rzeczy, możesz być kimś lepszym. I troszeczkę nie podoba mi się, że jednak krew Palpatinów żyje dłużej niż krew Skywalkerów. Rozumiem morał, rozumiem chęci, rozumiem sens przekazania tego, no bo Gwiezdne Wojny z reguły są o adoptowaniu kogoś i tworzeniu właśnie takiej rodziny, a znalezienie takiej szczęśliwej rodziny to tylko można szukać bardziej w legendach, gdzie Han i Leia są razem, Luke z Marą Jade mają rodzinę, chociaż tam też się potem różne rzeczy dzieją, żeby nie spoilerować. Ale rozumiem morał, ale no, nie podoba mi się, że jednak Rey była jako Palpatine. Ale cały ten hołd, czemu akurat na Tatooine, no bo wiadomo, Luke tam się wychowywał. Ale no tam jest dużo ale, że jednak wracamy do tej nieszczęsnej planety. No, ale przynajmniej mamy tu takie zakończenie z 2 słońcami, które się tworzą w kształt właśnie BB-8, więc jest jak jest. No. Mogło być zawsze gorzej. No, mogło być lepiej, a to... bo później dopowiadali tak prawie pod końcówkę, że Leia uczyła tą Rey, ale czy Leia nauczyła Rey lewitowania mocą, czy sama się tego nauczyła? Bo Luke jej tego nie uczył. Znaczy się Luke wspomina potem na planecie Acto, że szkolił Leję i Leja to coś, czego się mogło nauczyć, to się nauczyła, a poza tym Rey jeszcze miała te stare książki z ostatniego Jedi, które wykradła i dowiedziała się o innych umiejętnościach, na przykład właśnie leczenie mocą. No ale te umiejętności są takie, w sensie księgi są takie trochę niepoważne, bo spaliły się, ona nagle je ma. Nie spaliły się. One w 8 się nie spaliły, po prostu Rey wykradła te księgi w 8. I to właśnie Yoda opowiada, że wszystko, w co jest tam w tym drzewie, młoda Rey tam pozyskała. I potem właśnie widzimy tą scenę pod koniec 8, gdzie Finn właśnie wyjmuje bandaż czy koc dla Rose, już zbytnio nie pamiętam. Tak, I tak, właśnie swoje widzimy szuflady. to ujęcie na te stare księgi. Więc one nie spłynęły. Rey po prostu je capnęła, zanim uciekła. Ale tu jest jedna rzecz, o której z pszczelarzem rozmawialiśmy, jak teraz mówisz o tych wszystkich naukach, no to generalnie wynikało z nich, że moc się nie kończy. A oni lecząc siebie, tak jakby no zużyli tę moc, no to chociażby no dlatego Kylo zginął, nie? Używają część swojego życia. O. Że A, okej. wykorzystujesz część swojego życia, żeby kogoś tam uratować. Dlatego właśnie Rey zginęła, gdy Ben został wskrzeszony i na odwrót. Okej, dobra, bo tak to takie wydawało mi się... No, ale gdy uleczyła ranę tego węża, To czegoś... wykorzystała też część swojego życia, tak. Więc na Aha. przykład, nie wiem, krócej by żyła. To specyficzna taka... No to jest manipulowanie midichlorianami, no. No właśnie, no tak. To jest... Znaczy się, rozumiem, no się leczenie w Gwiezdnych Wojnach jest no, stare jak świat. W starym kanonie byli nawet medycy Jedi tacy polowi wykorzystywani właśnie w Wojnach Klonów. Czy mamy właśnie Kyla Katarna, który leczy mocą i no tam po prostu było takie typowe leczenie mocą. A tutaj mamy właśnie dodany taki mały haczyk, że jednak wykorzystujemy swoją energię życiową. Okej, ciekawe. A to, bo Kylo, gdy stał nad tą maską, gdy Rey ćwiczyła,
To jak on przejął tą moc nad droidem? On się jakoś połączył z Rey i przez nią przejął moc tego droida, czy co? Znaczy on po prostu nadal jest wykorzystywany to, jak się spotkali w ósemce. Więc to nie tak, że przejął droida, tylko się no to takiego międzyplanetarnego, międzygwiezdnego Skype'a się połączyli. To tam jest właśnie ciekawie wykorzystane w tym właśnie pojedynku na Kijimi, gdzie Rey walczy na targu, a Ben walczy na pokładzie okrętu. To swoją drogą miało być strasznie fanserwisowe, bo we wczesnych wersjach scenariusza i w plotkach było tak, że z każdym uderzeniem miecza zmieniają lokacje. I właśnie lokacje z całej sagi, że raz by walczyli na Naboo, raz walczyliby na Tatooine i są nawet z tego grafiki koncepcyjne. Na przykład raz walczyli na Mustafar, Tatooine, Naboo, To by było na tych ciekawe. właśnie tych generatorach właśnie z pierwszej części, gdzie Qui-Gon walczył z Maulem i z pomocą Obi-Wana. No, wyszło jak wyszło, bo epizod musiał zostać zrobiony w bardzo krótkim czasie, narzucony właśnie przez szefostwo Disneya. I wyszło jak wyszło, ale do całego tego skajpowania, do tego pojedynku nie mam zbytnio zastrzeżeń. Tym bardziej, że są właśnie ciekawe efekty, gdzie tutaj czy część straganu właśnie rozsypuje się na podłodze Kylo Rena, czy właśnie miecz zostaje uszkodzony i Ben zaczyna wyczuwać, gdzie się znajduje Rey. A jakim cudem Rose przeżyła? Znaczy się Rose nie zginęła, no po prostu była bardzo ranna pod koniec ósmego epizodu. I w ogóle szkoda mi Kelly Marie Tran, że właśnie ona miała mieć właśnie dużo znaczącą rolę, ale odbiór głośnej części fanów i też zwykłych fanów na postać Rose skończyło się tym, że właśnie Rose została zepchnięta. Ale miała mieć w miarę znaczącą rolę. Widzimy to nawet w materiałach promocyjnych, że miała mieć jakąś przygodę z Rey. A to dlaczego tak Jakiś ją... mały quest do zrobienia. No właśnie, czemu ją tak potraktowali? Ech, jest kilka powodów. Jeden jest bardzo oczywisty, o którym nie będę mówił, bo zobaczenie kogoś innego kończy się tak. A dwa, wypchnęła trochę postać Poe Damerona. I ludzie woleliby właśnie cały quest na Canto Bight i Cantonicę, żeby to był właśnie przygoda Fina i Poe Damerona, tylko wtedy mielibyśmy rozwój Fina. No a ciężko było właśnie z wątkiem Poe Damerona, gdzie ktoś mu musiał dotrzeć do niego, że nie wszystko trzeba wyjaśniać blasterem czy bombowcami. No, co prawda, to prawda. No, cóż, a ten Pierd, czy Pierd, nie wiem, jak on się tam nazywał, ten, który Pride. walczył, o właśnie, to jakim cudem Impa się z nim połączał? Przecież tak to zawsze połączał się tylko z Vaderem. No dobra, Snoke na tym mostku dowodzenia to kumam, ale jak to powiedzieć, no dlaczego akurat z nim, a nie na całym mostku? Bo Palpatine potrzebował swojego człowieka. Bo tak załóżmy, że najwyższy porządek nie wiedział o istnieniu Palpatina i miał swoich tak jakby agentów, którzy mu pomagają, bo najwyższy porządek, i tu już znowu wchodzimy w sferę książkowo-komiksowo-grową, najwyższy porządek powstał nie z inicjatywy Palpatina. Częściowej, no bo Imperium miało tam razem upaść z Palpatinem, ale no i część imperialnych postanowiło stworzyć nowy reżim, przygotować się, ukryć się tam w odrębach galaktyki i stworzyć własny reżim. Czy Moff Palpatine to Gideon zbytnio itp. planował? No to swoją drogą, bo on siedział na Exegolu i tworzył własne okręty. I był własny ten ostateczny porządek, gdzie właśnie potem widzimy, gdzie tylko jeden okręt właśnie Pride'a pojawia się na Exegolu i właśnie to ta część najwyższego, tylko tam mała część najwyższego porządku pomaga Sith. No proszę, czyli że tak niby reszta to była tam bardziej dla pieniędzy i utrzymania rodziny, w tym sensie? Najwyższy porządek jest tak jak z Niemcami po II wojnie światowej. Część uciekła do Argentyny, część została właśnie z imperium właśnie wchłonięta przez Stany Zjednoczone. Tutaj pracownicy NASA i cała operacja Paperclip, gdzie dostawali amnestię za swój wkład w medycynę i w technologię USA. I to samo było właśnie z Imperium. To jest też duże nawiązanie, bo widzimy właśnie, czy to właśnie w Mandalorianie, czy w Księdzu Boby Fetta, gdy imperialni też pojawiają się, że dostali amnestię od Nowej Republiki.
ale też część uciekła i po prostu chciała się zemścić na Nowej Republice i właśnie utworzyła ten najwyższy porządek. Co też właśnie widzimy w Mandalorianie, gdy mamy to spotkanie tam w 3. sezonie Rady Cienia. A ten admirał duszony przez Kyla na statku, kto to był taki? Bo taki dość To jest- mądry, trzeba To przyznać, jest po był, prostu no jeden ale... właśnie z bardziej chciano pokazać, że Kylowi się już nikt nie może sprzeciwić i po prostu to był generyczny oficer. Jedyny tam, kogo tak bardziej znamy, no to Haxa i Pride'a, teraz nowo poznanego. No tak, ale ten, który tam był duszony, był jednak dość mądry, że zauważył, że niby dlaczego imperator miałby nam dać to wszystko w nagrodę itp. A to tak, to też tylko pokazuje, że Kylo jest strasznie samolubny i nie lubi sprzeciwu i myśli, że tylko on ma rację. A tacy dowódcy zbyt długo nie żyją. Nie, akurat z kompetentnymi oficerami w Gwiezdnych Wojnach jest tak, że no nie mogą długo żyć, bo by szybko osiągali sukcesy i no ciężko poprowadzić uniwersum stworzone dlatego, żeby dobrze wygrywali, gdy ma się takich no mądrych przeciwników, jak na przykład mamy kapitana Kanadiego na początku 8. części, który zarzucił Haxowi. Oczywiście jak się już rozłączyli, że myśliwce powinny wcześniej wystartować. Mamy też generała Wirsa w Imperium kontratakuje, który właśnie z sukcesem To podbija Hoth w wiadomo. bazę. I właśnie mamy też generała też Pride'a, który też dobrze wykrywa, co się dzieje i na przykład kto jest szpiegiem, jak co potem wcześniej się dowiemy, że to jest Hax. No właśnie, jak on wykrył tego Haxa? Jak on się domyślił, że to jest Hax? No pewnie kamery, no i też no, to głupie wytłumaczenie. No tak jak mówiliśmy, że jak nie zadajemy pytań, to się to dobrze ogląda. I po prostu takie wyskoczenie Haxa, że ja jestem szpiegiem, no to było trochę głupkowate. No to tak, to faktycznie było lekko naciągane. I to też jest właśnie też się wtrącę niegrzecznie, no psucie tej postaci, bo jednak Hax w 7. epizodzie, a Hax w 8. i 9. to jest duża przepaść. I zmarnowanie aktora. No w siódemce mu poszło chyba najlepiej z tych wszystkich. Przede wszystkim tworzył balans z Kylo Renem, ta rywalizacja, to docinki, których właśnie później brakuje. W 8. epizodzie jest jeszcze chwila, gdy on właśnie wyjmuje blaster, gdy myśli, że Kylo jest nieprzytomny, ale w 9. już takiego głupiego gagatka, który już wie, że no musi się ujawnić, że jest szpiegiem, bo raz tego wymagała fabuła, a dwa, no nie da się już z tym ukrywać. To każdy już podejrzewa każdego. No ta, no ale mógł jednak trochę dłużej pociągnąć, jak to nazwać, tą bajeczkę i zabić tego Pieta czy kogoś tam, żeby było, że niby on go wykrył czy coś i nie ma już szpiega. Nie, no jasne, tylko raz, no film miał dużo wątków na raz, musiał dopnąć całą sagę, jakkolwiek by to nie brzmiało, no i zrobienie tego w 2 godziny ponad, to i tak jest w miarę sukcesem jak na to, co dostaliśmy. Mogli to zrobić tak jak Endgame w 3 godziny, albo po prostu na przykład... A tu mówił Jedi'ka, że nie mieli czasu, wiesz, że to... Czemu taką presję naciągnęli? Nie mogli To jest zrobić tak jak Bob, ostatnia część Bob Harry'ego? Iger przechodził na emeryturę jeszcze wtedy i chciał mieć swoje dziedzictwo, być zapamiętany jako ten prezes Disneya, który ogarnął Marvela, przejął go, zrobił z niego wielką markę i tak samo z Gwiezdnymi Wojnami. I chciał zrobić bardzo szybko te epizody. No i wyszło jak wyszło, bo na przykład gdyby doszło do obsuwy, no to raz, wiadomo co się stało w 2020 roku, i dwa, no już wtedy był kto inny szefem, zanim wrócił Bob Iger teraz znowu i wziął Disneya za przysłowiową twarz. A co się stało w 2020 roku? No pozamykali nas i całe kino umarło, więc no lepiej, żebyśmy właśnie tą magię oglądania filmów w kinach jest jednak większa i widać to po fanach, gdy no wszyscy jesteśmy głodni po prostu kinowych Gwiezdnych Wojen. I na przykład oglądanie ciągle seriali, które nagle mają spadek gwiezdnowojenny. Nie mówię o animacjach, mówię bardziej o serialach live action, gdzie no 3. sezon Mandalorian jest jak jest. No ludzie chcieliby zobaczyć trochę bardziej efektowniejsze Gwiezdne Wojny. No, od razu mówisz, niech to nie będzie jeszcze coś kolejnego po 9 części, bo już naprawdę wystarczy. Ale niech naprawdę na przykład będzie film o tym, no, nie wiem, no, o czymś fajnym.
Znaczy się, pierwszy film to będzie o Mandalorinie i Grogu, a potem będzie film o zakonie Jedi Rey. I to już przeskakujemy 15 lat po dziewiątej części i nie wyobrażam sobie, żeby znowu byli Sithowie, znowu jakieś, nie wiem, kolejne imperium i jeszcze jakaś nowsza republika. I znowu Nie somehow wyobrażam sobie Palpatine tego. Return. Czyli Raz, co? nikt się na to nie złapie kolejny raz. Już się ludzie na to złapali przy 7. epizodzie. Ja też się na to złapałem, że znowu mamy imperium i znowu mamy, no, rebelię. A dwa, no jednak chciałbym, żeby Gwiezdne Wojny wyszły z tego kryzysu i ciągle jechaniu na nostalgii i mówieniu, pamiętacie, że to było, co na przykład widzimy w drugim sezonie Mandalorianina i w trzecim, gdy no, sam Dean zostaje zepchnięty na bok i zostają postacie, które znamy no, z komiksów, seriali, czy no, Luke się nagle pojawia, czy właśnie Ahsoka, gdzie no Ahsoka pokazała, bo jednak nie mam dużo problemu z tym serialu, o czym wspominałem, ale wymuszanie na zwykłych fanach oglądaniu animacji i znanie całego uniwersum poza filmami, żeby zrozumieć dany epizod, nie wychodzi za dobrze. Każdy taki produkt byłby niebezpieczny, dlatego każdy teraz nowy film, jak właśnie ten Mandalorian i Grogu, czy właśnie film o Rey, musi być powiewem świeżości i ale musi też zostać część zachowana właśnie, przynajmniej część to ducha Gwiezdnych Wojen, żeby nie było podobnej sytuacji jak z ostatnim Jedi, gdy znowu stworzy się ten właśnie taki nieprzyjemny dyskurs w Gwiezdnych Wojnach, który no, nie oszukujmy się, nadal trwa, ale trochę się zagodził w 2020, gdy wyszedł ostatni sezon Wojen Klonów i fani częściowo się pogodzili, czy przy pierwszym sezonie Mandalorianina, który leciał właśnie w czasie, gdy była premiera dziewiątki, gdzie dało się jeszcze porozmawiać o Gwiezdnych Wojnach i fanom się podobało, bo raz jest coś nowego i mamy też coś w klimatach tych właśnie starszych epizodów. No, to by teraz nie było kolejnej wojny, chociaż ciekawie by było ją zobaczyć, ale lepiej, żeby tak się nie stało. Nie, nie. Znaczy, wojny fandomowe zawsze będą. No, wyszło na nasze nieszczęście, że fani Gwiezdnych Wojen są najcięższymi rozmówcami w internecie, jeśli chodzi, bo ci ludzie są w stanie, no ja też, bo lubię przejechać tym przysłowiowym prętem po kratach i trochę bardziej posłodzić Andora, mimo że nie jestem aż takim mega fanem tego serialu, po prostu się wybija na wszystkich serialach live action Star Warsowych, czy wypominanie tego, że legendy też nie były takie święte i ludzie zapominają, czy one nawiązają do polityki. Więc wojna w fandomach zawsze będzie, ale liczę przynajmniej do tych filmów, że nie dostaniemy kolejnego jakiegoś ogromnego konfliktu, tylko na przykład przy filmie o Rey dostajemy jakąś zwykłą przygodę z Jedi, poznamy jakieś tajniki mocy, czy coś takiego. Nie musimy znowu dostawać jakichś wrogów, czy to ludzie mają pomysły, żeby tych Yuuzhan Vongów ze starego kanonu wyciągnąć, czyli tych obcych z innych galaktyki, którzy chcą podbijać, czy nie wiem, kolejne resztki Imperium. No nie. Gwiezdne Wojny potrzebują trochę odpocząć po dziewiątej części i nie tworzyć jakichś ogromnych konfliktów. Mieliśmy już dwa takie wielkie, tą Galaktyczną Wojnę Domową z oryginalnej trylogii i mieliśmy Wojnę Klonów. I na razie, bo z perspektywy Gwiezdnych Wojen, no to zawsze coś się działo. Ale jeśli zobaczymy na od Mrocznego Widma do dziewiątej części, to nie jest jakiś ogromny przedział czasowy, jeśli chodzi o uniwersum, a mamy tyle konfliktów, że no, galaktyka potrzebowałaby trochę odpoczynku, tym bardziej, że no, jeśli mamy trochę nerdzić, no to też sytuacja ekonomiczna, wykorzystywanie surowców, no, galaktyka jest po prostu zmęczona wojnami. Mogliby na przykład zrobić, że to nie, że na przykład jakiś uczeń się buntuje, ale że jakiś uczeń się gubi w lesie i przeżywa przygody i reszta go szuka itp. To jest właśnie takie gdybanie, tym bardziej, że dowiadujemy się, że coraz więcej Jedi przeżywa wydarzenia po właśnie trzecim epizodzie, żyją sobie trochę lepiej i może na przykład dojść do takiego ciekawego wyjścia, że, no właśnie tu mam też Grogu sławnego, że może dojść do spotkania różnych zakonów. Może być taki konflikt, że różne spojrzenie na moc, ale właśnie to tylko gdybanie, bo zobaczymy, co będzie za kilka lat. No i co z Wielką Republiką? No bo to teraz jest tak bardzo rozwijane przecież. Tak, to wbrew pozorom książkowo-komiksowo to jest sukces. To jest powiew świeżości. Nasi ludzie chcieliby Starą Republikę, ale nadal stworzenie czegoś nowego, no bo Wielkiej Republiki nie było to w ogóle takiego przedziału
okresów w starym kanonie i zrobienie z tego właśnie książek, seriali. Mieliśmy chwilę wątek właśnie w ostatniej grze Gwiezdnych Wojen, właśnie Jedi Survivorze, czy teraz dostajemy serię Acolyte, to jednak to, bo wbrew pozorom w czasach właśnie Wielkiej Republiki, no jednak mamy kilku Jedi, których możemy kojarzyć i kilka postaci. Ja na przykład Dexter z Ataku Klonów, czyli ten przyjaciel Obi-Wana, czy Maskanata, czy Yoda, czy inni właśnie Jedi, którzy zasiadali jeszcze w Radzie Jedi, są długowieczni. Więc to jest też taki dobry balans. No i tam twórcy mogą pozwolić sobie na więcej rzeczy, tylko wiedzą, że wynik musi być taki, że Jedi się po prostu popsują i będziemy mieli tych Jedi z prequeli, czyli takich ślepych na wszystko, wymądrzających się i wmawianiu, że nie są żołnierzami, a potem wysyłają całe bataliony ze sobą na czele i siekają droidy. Oby nie było powtórki. Ale no muszą, żeby dojść do tego, rozumiesz? Bo jak mają dojść z dawnych czasów do dzisiaj? No to trzeba, no to trzeba zachować jeszcze jakoś kolejność, o to chodzi. Okej, a to, bo gdy gonili ich szturmowcy na jetpackach, plecakach odrzutowych, jak kto woli mówić, to co to był za rodzaj blastera z tymi 3 lufami? O, ciężko mi teraz tak na gotowość. To jest pytanie, na które nie byłem przygotowany, bo w kwestiach takich typowo militarnych nazwach broni to kiepsko byłoby ze mną. Nie, to nie umiem Okej. odpowiedzieć na tak. Dla mnie to z reguły blastery takie to były te słynne E11 szturmowców i te E11 ulepszone najwyższego porządku. I tylko to umiem powiedzieć. To, No to, bo po to się przyznaję, prostu nie wiem. to, jak to powiedzieć, Są mm, przewodniki, jest Wikipedia i jeśli chodzi o takie rzeczy, to zawsze ja sięgam, bo no ciężko to wszystko spamiętać. po prostu mnie to tak ciekawiło, bo jeśli dobrze pamiętam, to z tych małych lufek wylatywały rakiety mini chyba. Tak, bo to byli właśnie jet trooperzy uzbrojeni właśnie w rakiety do wycelowania, co właśnie Finn się dziwi, że oni teraz latają i Paul się też mówi, że latają. No ale Finn pracował właśnie przy czyszczeniu i no ciężko, żeby zauważył, ale sam John Boyega wspomina, że no głupio, żeby nie wiedzieli, że no, najwyższy porządek nie ma właśnie żołnierzy uzbrojonych w jetpacki. Tym bardziej, że jeszcze klony widzimy żołnierzy no, z Sojuszu Rebeliantów w grach i w komisadzie też mają jetpacki. I taki szok w filmie, no może w filmie tak, byłby to szok, że mają jetpacki, ale na zwykłym fanie, zwykłym. Na fanie, który czyta książki, komiksy, nie robi to żadnego wrażenia. No, po prostu ładniej też jakoś wyglądali. Skoro już przy wyglądzie byliśmy, to ja mam pytanie o ten hełm Kylo, który no, jest ewidentnie zrobiony na modłę tak zwanego kintsugi. Dlaczego chcieli tak podkreślić jego, nie wiem, to chodziło o tą przemianę, czy że te blizny jakoś w nim rozorały go i zmieniły, bo on no, nie jest tak, ta przemiana widoczna w momencie, kiedy zmienia dopiero ten hełm. No właśnie raz takie nawiązywanie do kultury japońskiej, a dwa po prostu to jest też takie odkręcanie, że jak Kylo to musi mieć hełm. I widzimy właśnie też ten przełożenie wajchy, jak właśnie opowiadałem, że przełożenie wajchy z 7 na 8, że za nowe i zbytnio podobne, to mam teraz przedstawienie wajchy z 8 na 9, gdzie już robimy bezpieczniej i Kylo Ren miał hełm i nie wychodzimy poza tego. On był nieudolnym Vaderem, wszyscy o tym wiedzą. I no jednak musiał mieć ten hełm, bo już na raz nie było Snowka, więc nie miał kto na niego krzyczeć i mógł sobie nosić ten hełm. Tym bardziej właśnie, że widzimy w 8 epizodzie, gdzie Snoke właśnie krzyczy na niego, żeby zdjął tą prześmiewczą rzecz z głowy. To ciekawe. Pszczelarzu? No cóż, ten hełm mi się na pewno bardziej podoba, kiedy jest ma te, że tak to nazwę, czerwone paski, a nie jest cały czarny. Tak, to jest bardzo ciekawe. No tylko tym bardziej, że no, jeśli chodzi o całe tłumaczenie 9 epizodu, to nie mamy za dużo materiałów. No trochę Lucasfilm wycofał się z wyjaśniania tego filmu za pomocą właśnie książek komiksów. No teraz dostaliśmy ten Cień Sithów. No się teraz, no z 2 lata temu wyszła angielska wersja. I bardzo mało rzeczy wiemy o samym filmie i ciężko właśnie się doszukiwać czegokolwiek poza kilkoma przewodnikami, właśnie komiksami, żeby no, umieć sobie to wytłumaczyć. A co Finn chciał powiedzieć Rey, gdy tonęli w piaskach, że co, że ją kocha, czy co?
Nie, prawdopodobnie, że jest czuły na moc. A, Z tego wychodzi, że jednak Finn to czuje, potem tam właśnie rozmawia z tą Janą na pokładzie statku i widzimy też to chyba w zwiastunach, gdzie mówią o instynkcie, więc prawdopodobnie dostaniemy Finna jako rycerza Jedi. No właśnie, Prędzej czy później. czyli tak naprawdę moja teoria się potwierdziła, bo gdy Rey umierała, to on powiedział nie Rey i tata myślał, że on, jak to powiedzieć, myślałem, że on, on ją widzi, a nie, że no, to a jest, ja, że ją mi się czuje. wydawało, że ją jakoś czuje, czy coś, że niby on jest jednak Jedi. Mógł też widzieć i czuć. To są obie moim zdaniem odpowiedzi są dobre. Tym bardziej, że no chcieli poprowadzić tego Fina jako czułego na moc. Widzimy to w siódemce, to takie nagłe odwrócenie, że no jednak to chodzi o Reya, nie o Fina. A czuły były szturmowiec to jest dobre wyjście moim zdaniem. To w ogóle jest dobry plan. Moim zdaniem Finn byłby lepszym Jedi od Rey. Cóż, po pierwsze to on jako pierwszy uniósł ten miecz, że tak to powiem. Finn jest ciekawą postacią pod względem psychologicznym. Bo jednak widzimy tego właśnie ex-szturmowca, nasi jeszcze wtedy szturmowca w siódemce, gdzie jednak bał się, no nie chciał strzelać do niewinnych cywili. I ciągnie się to za nim, okłamuje wszystkich, że jest jakąś tam grubą rybą, gdzie Han potem się wyśmiewa, żeby przestał oszukiwać, bo kobieta zawsze wie i go przejrzy. No mówię, Finn jest ciekawszą postacią, tylko że no po prostu go zmarnowano do chodzenia w dziewiątce, tym bardziej chodzenia i krzyczenia Rey, Rey, Rey. Pszczelarzu. Kiedy on to krzyczał? No właśnie na pojedynku między innymi z Kylo Renem, gdy Rey walczyła, to się krzyknął to Rey. A To jest po właśnie prostu po co? takie chodzenie ciągle za Rey i właśnie takie dziwne poprowadzenie tej postaci w dziewiątce. A właśnie po co on tak krzyczał tak w ogóle? Nie mieli pomysłu po prostu na Fina. Nie wiedzieli, co z nim zrobić w dziewiątej części. I go sprowadzili do takiego pobocznego. Paul Damerona tak samo. To był film właśnie z głównym naciskiem na Rey. Co nie poszło tylko na dobre. No nie wyszło. To się przyznaje, że no mówię, no był potencjał, ale patrząc na to, jaki byśmy dostali epizod, to z dwojga złego już wolę, że mieć to, co teraz mamy, czyli dziewiąty epizod Abramsa, który ogląda się przynajmniej jako epizod. I to nawet przyznam jako fan ostatniego Jedi, że po prostu dziewiątkę ogląda się płynniej, jeśli chodzi o kwestie epizodowe, że jest bardziej epizodem Gwiezdnych Wojen niż ostatni Jedi. I to pod kątem oglądania, nie warsztatowym, nie efektowym, grą aktorską czy wszystko, po prostu się ogląda jak epizod Gwiezdnych Wojen. Gdy ósemkę się nie ogląda jak epizod Gwiezdnych Wojen, tylko właśnie film o Gwiezdnych Wojnach. No to ciekawe podejście. Znaczy to jest tak, ja to tak oceniam właśnie ostatniego Jedi po tym, że no film jest dobry, ale jako epizod tak jest kontrowersyjny i ciężko go tak umiejscowić, gdy bardziej siedzimy w jednych lokalizacjach i mamy właśnie taką analizę mocy, dyskutowanie nad tym, że właśnie Luke rozmawia z Rey, a w dziewiątej mamy typową taką strukturę epizodową, musimy pokonać tego złego. A czemu czuje go na tym statku nie pilnowały straże? Znaczy się, no, Chewbacca był bezbronny praktycznie, no, był polowany przez siły najwyższego porządku, no, potem jeszcze mieliśmy tych rycerzy Ren nieszczęsnych, którzy w końcu się pojawiają po swoim minutowym występie w siódemce, to swoją drogą ten robocik Dio ma dłuższy czas właśnie na ekranie niż rycerze Ren w całej trylogii. A kiedy w siódmej się pojawili rycerze Ren, bo ja nie pamiętam. W wizji, gdy Rey dotyka miecz, to jest potem ta wizja, gdzie Kylo Ren morduje tam, a czy to osadników, czy jakiś Jedi. I w tej burzy właśnie, to tam widać w zwiastunie, że stoi Kylo i właśnie rycerze Ren za nim. Aha. Poza tym trochę mi szkoda rycerzy Ren, że tylko na tak krótko, bo fajnie wyglądają. No, nie tylko, że fajnie wyglądają, ale też poza tym, czemu w ogóle oni się przeciwko niemu zbuntowali wtedy na Egze? Że Znaczy co? oni służyli Palpatinowi już, byli tymi złymi, to też trzeba było dać jakichś przeciwników Benowi. No niby Poza tym tak, ale wtedy to już dostajemy takiego typowego solowego Bena, który właśnie wzrusza tymi ramionami, zaprasza do walki, to jest takie typowo Harrisonowe. No, No Ben tak, i musiał mieć jakichś strzelanie za przeciwników, plecy żeby i no takie. to fani akurat dostali było tą piękne, walkę. gdy Ben strzelił niby
za plecy i trafił. To było takie ewidentne, że ewidentnie syn Hana. Tak, tak. I to świetnie zagrał Adam Driver, mimo że nie miał za dużo do gadania. No, poza tym Tato na Kevbirze, na Ruinach Gwiazdy Śmierci i to gdy został wrzucony przez Palpatina. Ale tak właśnie, skoro oni się obrócili przeciwko niemu, to ten zakon rycerzy Ren to była jakaś konkurencja Sithów, współpracownicy, bo to też tak jak zwykle wolę dopytać, bo tutaj To nie byli spinałem się. nomadzi po prostu. To tam też jest, znowu muszę mówić, w komiksach wytłumaczone, to jest po prostu banda takich nomadów i po prostu Ben był wtedy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i przejął dowodzenie nad nimi. To nie byli tacy Aha. Sithowie, to po prostu byli taka nomadzi typowi. Jeśli dobrze pamiętam nazwę planety, to o co tak w ogóle pokłócił się z Finem na tej Kevbirze, gdzie są resztki drugiej Gwiazdy Śmierci, o czym za chwilę tak będę miał pytania. Znaczy mówimy o kłótni Fina z Rey. Nie, Fina przy tym Sokole, gdy tam coś tam gadali o Rey chyba. No po prostu to chodziło o wyruszenie. Rey po prostu wyruszyła sobie bez ich wiedzy No a w Rey, stronę Fina... i no, się zbytnio nie dogadali. Poza tym Poe nie ufał wszystkim, a jednak no, jak widzi tych byłych, się jeszcze nie wie, że to są byli szturmowcy, ale widzi jakich ludzi, muszą się zająć naprawą Sokoła i ucieczką jak najszybszą z tego miejsca. A Rey, Finn i Poe o coś do końca kłócili? O BB-8 i Sokoła? To jest, to akurat te wbijanie szpileczek między Poe a Rey to jest jeden z takich plusów tego filmu, bo jednak nie mieliśmy za dużej interakcji między tymi postaciami. Mieliśmy zerową w siódemce i w ósemce się tylko przywitali, więc jednak w dziewiątce zobaczyć, że jest takie kon mała konkurencyjność w ekipie, bo wbrew pozorom ta cała trójka ma dobrą chemię. Jest chemia między tymi aktorami i to czuć. Można zarzucać wiele sequelom, ale no, czuć, że ci aktorzy chcą grać, lubią się na planie i to wbijanie szpileczek jest widać, że żywe, a nie sztuczne. No ja bardziej to bym nawet odebrał, że to jest takie już naśladowanie początkowej interakcji Hana i Lei. Że też tak właśnie, że bo Sokół jest Tak, też, o to się tylko no, kłócą. Harrisona nie da się podrobić. No, niestety. Na Nawet szczęście. Oscar Isaac. A to, bo kumam, ale Gwiazdę chciałem spytać. nie, jeszcze nie. Okej. Ale jak to powiedzieć, bo oni tak naprawdę się przywitali, cześć i Rey, kumam, wkurzyła się o Sokoła, ale nie do końca kumam dlaczego. No, opiekowała się nim, no. No to tak. Po prostu Rey, no jakbyś ty miał samochód na przykład i ktoś by ci pożyczyłbyś komuś i by go porysował, też byś był wkurzony. To jest takie proste wytłumaczenie. No Rey wypożyczyła Sokoła, żeby wykonali misję. Bo tak jakby ten Sokół to było takie dziedzictwo Hana dla Rey, bo Chewie nadal był tym oficerem na pokładzie Sokoła i Chewie współpracował właśnie z Rey przy lotach. To też widzimy właśnie w ósemce, gdzie no Chewie siedzi tam na planecie i jakoś grzebie sobie przy Sokole i je porgi. No, a jak chodzi o drugą Gwiazdę Śmierci, to przecież kumam, wybuchła. Rozumiem, mogły się te części jakoś przetrwać jakoś, ale już tam kilka ujęć było ze szturmowcami i działającymi drzwiami, a szturmowcy nie mieli jak tego przeżyć, tym przy okazji ich ciała, skoro to tak naprawdę ich rozdarło ludzi. Nie, ale też mogli się ukryć w jakichś kapsułach czy w jakichś pokojach. Ale największy zarzut do całej sceny z Gwiazdami Śmierci jest ten sztylet, który idealnie po prostu wpasowuje się w te ruiny. Co jest... jak wygląda. Ale największym błędem tam popełnionym to jest ten boczny pokój w sali tronowej, który po prostu nie istniał w w szóstej części. W ten pokój, gdzie Rey wchodzi, widzi tą swoją złą Rey i odbiera to Tellarium. Tego pokoju po prostu No nie nie no, było. przecież to było I tam w zamknięcie materiałach i... No. zakulisowych po prostu twórcy mówią, że no nie było, ale teraz jest. I to jest takie, niedobre. Po prostu też sama budowa tej sali tronowej Imperatora w szóstej części, widzimy ją. Tam nie było miejsca na taki boczny pokój. No No, bo tak. to było na tym Alamostku. Tak, poza tym, no tam było to telarium, czyli ono tam siedziało trochę, więc Luke powinien to wyczuć na pokładzie Gwieździe Śmieci w szóstym epizodzie. No mówię, to jest głupie. To jest po prostu głupie. No a poza tym, no dobra, no
mogło tam być jakieś ukryte przejście, ale jakim cudem to jeszcze działało? A, to akurat to stary sprzęt nawet do dzisiaj działa, więc No fakt, to nie, no. to nie tak. Walkman, który mam, nadal funkcjonuje i sobie odtwarzam różne utwory, mimo że on jest starszy ode mnie, ma tam ponad 30 lat, więc to nie tak, że stare rzeczy się szybko psują. No dobra, Sprawdzą, ale inżynierowie Gwiazdy Śmierci są to tacy ludzie, że jak coś zbudują, to no, przypominamy, że stacja nie została do końca zbudowana, a jednak ten laser działał jakoś. okej, a wracając g- do sali tronowej, że tak to powiem, to przecież tam, no, nie jestem pewien, ale nie widziałem tych słupów, do którego wskoczył Luke, zanim skoczył na to tak jakby wyższe piętro, że tak to powiem. Właśnie też część została zniszczona, widzimy te ruiny. Część została właśnie przejęta przez ocean, bo to ocean był. Część po prostu no, zardzewiała i została właśnie wchłonięta przez korozję całą. No, to nie jest, no mówię, no przeniesienie tej Gwiazdy Śmierci, gdzie dodajemy jakiś nowy pokój, to jest po prostu bawienie się w efektowność. Na czym w tym film cierpi? Bo ten film jest strasznie niebieski. Ten film jest strasznie niebieski i to strasznie też przeszkadza w programie. Poza Pasaną, która jest żółta, no i końcowym Tatooine, to wszędzie jest ten niebieski filtr, który też strasznie wybija i nie umiemy tak bardzo się orientować w lokalizacjach, bo gdy oglądamy filmy, to każda lokalizacja powinna być trochę inna, wyróżniać się jakoś, a gdy mamy niebieski filtr na pokładzie okrętów, na Exegolu, we wnętrzu szczątków Gwiazdy Śmierci, czy w sali tej naradzającej się w jaskini, gdzie mówią właśnie, że Palpatine wrócił, to też trochę tak przeszkadza przy oglądaniu filmu. I strasznie chłodny jest ten epizod. Czyli w sensie? No taki niebieski filtr, który nas ciągle trapi. To było i przy filmach na początku, na przełomie dekady zerowej, właśnie z pierwszym z drugim dziesięcioleciem, gdzie w grach i w filmach mieliśmy ten żółty filtr i on wszędzie się pojawiał. Potem mieliśmy taki trochę niebieski. I teraz też właśnie przy 9. epizodzie, jak się pojawił ten niebieski filtr, to sobie przypomniałem te najgorsze czasy filmowo-growe, gdzie no ten filtr dosłownie był wszędzie i przeszkadzał tylko. Filtr filtrem, pszczelarzu wracaj, czy masz jeszcze jakieś Dobra, pytanie? tylko jeszcze takie szybkie wracanie do Gwiazdy Śmierci, bo ona wybuchła cała tak naprawdę. Szczątki nie powinny spadać w pustce. One powinny zostać w kosmosie. Znaczy zostały przyciągane przed atmosferę. Jak wybuchła, to przez kilka lat, przez dłuższy okres czasu te szczątki zaczęły się rozprzestrzeniać po całym systemie. I na pewno część trafiła na Endor, część trafiła właśnie na Kevbir. Na księżyc Endor, bo Endor to jest ten gazowy gigant niebieski. Stop, pszczelarzu, przerwę ci. Mogę jednoznacznie powiedzieć, że już jesteś prawdziwym fanem Gwiezdnych Wojen, skoro dalej chcesz się kłócić o to, co tam spadło. Ale nie, chcę tylko powiedzieć, że Nie przecież dam tam rady. było pokazane, że to całe wybuchło, nic z tego nie zostało. Dlatego Znaczy, jesteś fanem, to bo jest po będzie się prostu też kłócić. kwestia efektów, ograniczenia efektów. To nie jest tak, że jak na przykład coś wybuchłoby, to nie byłoby szczątek, bo jednak siła eksplozji wewnątrz, a na krańcach danego obiektu byłaby po prostu inna. No dobra, niech będzie, odpuszczę już, żeby się nie kłócić i nie Znaczy się zużywać całego to w obu filmu. kanonach szczątki obu gwiazd zawsze istniały. I to nie tak, że wyparowała totalnie. Według mnie lepiej by było, gdyby zrobili w pierwszej Gwieździe Śmierci, na przykład, że wtedy by było jakiś wątek, bo tam nie było żadnej sali trenowej i by tak mogło być. Dobrze, ucinam ci ten wątek Gwiazdy Śmierci. Masz jeszcze tyle pytań. Znaczy, tylko jeszcze Proszę dalej. ostatnie, że tam nie było nic, żadnej mowy o innych planetach, był tylko Endor i Księżyc. Dobrze, przejdź dalej. Więc dobra. A skąd Maz wiedziała, co Leia chce zrobić chwilę przed śmiercią? To długo żyła i właśnie miała doświadczenie z mocą. I to nawet gdy rozmawia z Rey w siódemce, że widziała wiele par oczu i no, widać w niej tą chęć przygody, więc to nie tak, że Maz by nie wyczuła. Tym bardziej, że no, prawdopodobnie też jest czuła na mocno, jest długowieczna, swoje widziała w życiu. No i fabularnie potrzebna była postać, która wytłumaczy, co się dzieje na ekranie.
A czemu Rey popchnęła Fina mocą na tej Gwieździe Śmierci? Żeby nie podchodził i żeby mu się coś nie stało, czy co? No tak, i żeby zrobiła to po swojemu. No dobrze. No. A no, to pytanie mi odpada. A po co Rey chciała zamienić się w Luke'a, pozbywając się miecza? Po prostu, tak jak mówiła, naprawdę nie chciała, żeby galaktyka pogrążyła się w mroku, czy No, uznała, że ogarnęła, Ole wie wszystko? kim jest ta ojciec i kim ojciec, czyim klonem jest i kto jest jej tak jakby dziadkiem. Więc Rey nie chciała sprowadzać całego nieszczęścia, po prostu się chciała odciąć od wszystkiego. I wtedy wkracza Luke cały na biało. No niby tak, ale Leia jednak jej mówiła, żeby nie bała się, kim jest naprawdę, bo sama to mówiła, co później się dowiadujemy, że ona o tym wiedziała, więc o to jej chodziło. Nie, no tak, tylko no Rey to nadal była, no teraz już w tamtych czasach dwudziestoparolatka, nie, 20-latka chyba nawet. I no, młodzi ludzie nie myślą, myślą na szybko. I to też z własnego doświadczenia, że najpierw działają, a potem myślą. I Rey zadziałała tak samo. Chciała po prostu uciec, zraniła Bena, mimo że ten już nie walczył, po prostu go dźgnęła, gdy Leia zawołała właśnie mocą na Kevbirze i właśnie usłyszał to i Ben i właśnie Rey i Rey wykorzystuje tą swoją agresję, żeby go dźgnąć, a potem odkręca wystraszona i ucieka psiną dal. Właśnie na planetę, gdzie był Luke. Więc no. A czy Rey miała jakiś plan, kiedy leciała na Exet, czy tak samo jak z Snowkiem? A na pewno sobie poradzę, wygram i tyle. No prawdopodobnie tak było. Po prostu poleciała, myślała, że da radę skonfrontować się ze swoim dziadkiem. Odważne. No No a ale potem pojawia się i Obstawa, i Palpatine, i nagle kultyści są, i nagle cała flota czekająca na nią. I znowu się plan posypał. no I właśnie. znowu Ben musi ratować skórę. No w sumie tak naprawdę to dzięki niemu przeżyła w 8, dzięki niemu przeżyła w 9. No więc no. Ben. Ben ratuje zawsze. Dla Zawsze. mnie To jest takie ciekawym. gadanie, że Rey no Marysu. No nie. Rey by dużo rzeczy nie zrobiła, gdyby nie pomoc Bena. No tak. Umyślnie czy nieumyślnie. Dla mnie ciekawym wątkiem byłoby to, żeby to Ben się okazał tym wybrańcem, bo odkupił winy. Jest też chłopcem, że tak to powiem. Bo tobie chodzi o to, Ale- że jest chłopcem, że o przepowiednie. O to No, chodziło. przepowiednie z prequeli. Ale czekałby na niego sąd wojenny i pewnie egzekucja. No tak, bo to no jedno z dwóch, no bo rozmawialiśmy o tym, dlatego kojarzyłem, że tu nie chodzi o to, że jest mężczyzną, tylko że w tych przepowiedniach był, no a jednocześnie no albo jakby albo nawrócony, albo żeby kompletnie nie miał szans się No, nawrócić i był tym no złym, co właśnie, a byłoby gdyby najsensowniejsze. uciekł, to by go jadły wyrzuty sumienia za No, to, co więc zrobił. No już musiał się być nie dało niestety arcyzwolem, tylko odkręcić. arcyzwol. A kiedy Paul leciał, w sensie już gdy się cieszyli, to czemu Paul miał tam lewą rękę w bandażu? No, oberwał trochę w trakcie walki, gdy właśnie Palpatine rzucił tym potężnym basem, który rozwalał głośniki kinowe. No i no, poza tym walka w myśliwcu tak funkcjonuje, że na przykład różne gwałtowne obroty czy coś spowodowało, że byłby zraniony. Jeszcze jakieś pytanie pszczelarzu, bo widzę, że cię coś korci. Tak, bo nigdy tego nie jestem pewien, ale zły tatuś, mówiąc pieszczotliwie, jak to powiedzieć, pytał, co to za nowy rodzaj szturmowców, czemu czerwoni, bo jeśli ja dobrze pamiętałem, to mu powiedziałem, że Sithowie, ale czy pan ma jakieś lepsze wytłumaczenie? No to jest armia Sithów. To są żołnierze z najciekawszym designem w sequelach, którzy zostali szybko zmarnowani, bo jednak te czerwone stroje robią robotę. No To tak, są po tak. prostu te właśnie porwane dzieci, z których między innymi właśnie jest Jana, czyli ta teraz już przyjaciółka Fina, która właśnie razem z ekipą rozbiła się na Kevbirze. Oni mieli zostać właśnie tymi Sith Trooperami. Mieliby ciekawą robotę przynajmniej. Znaczy, o ile design najwyższego porządku jest ciekawy, to ci Sith Trooperzy tak są moim zdaniem lepiej stworzeni. No okręty nie, bo to jest po prostu większy niszczyciel imperialny z wielkim działem na brzuchu. Ale sam design Sith Trooperów i w ogóle przerobienie, że Sithowie muszą wziąć sprawy w swoje ręce, bo jednak to pseudo-imperium
i pseudo najwyższy porządek nie potrafią funkcjonować i muszą wkroczyć ci źli galaktyki rodem właśnie z czasów Starej Republiki. Bo wbrew pozorom przewodnik opisuje, że różne oddziały właśnie tych Sith Trooperów mają nazwy na cześć Sithów. I pojawia się właśnie tam oddział batalion Revana. Więc ludzie jak przeczytali to w przewodniku, to po prostu oszaleli. Bo to już było takie totalne skanonizowanie tego Sitha. Bo te statki były, że tak to powiem, strasznie małe, o wiele mniejsze od egzekutorów, co było trochę głupie według mnie. Znaczy to po prostu powiększone niszczyciele. Większe od właśnie zwykłych niszczycieli imperialnych i większe trochę od okrętów najwyższego porządku. Ale mniejsze od egzekutorów. Nic Tak, nie przebije tak, tylko rola egzekutora. egzekutora to po prostu wielki okręt dowodzenia też między innymi. Więc na przykład sam egzekutor by się nie wybronił i to widzimy właśnie w Imperium Kontratakuje, że Vader potrzebował do swojego szwadronu śmierci poboczne niszczyciele. Więc to nie jest tak, że wielki okręt sam by się obronił na przykład przed myśliwcami. A nigdy tego nie rozumiem, co po prostu za duży i za łatwy do trafienia, żeby się sam obronił, w tym sensie, czy co? No mniej No zwrotne. tak, to jest też takie drugowojenne. No, na przykład same pancerniki nie latały, to zawsze były grupy bojowe. Że były niszczyciele, krążowniki i właśnie pancerniki. Okej, no to cóż. Jak to powiedzieć, część ta nigdy nie będzie w moim top 5, tego jestem pewien. Ojejku, mocno. No chyba, że Nic złego. obecną na połowę. Znaczy, te dziewiątka jest u mnie bardzo nisko w rankingu. Niżej od Zemsty Sithów, No to wiadomo. niżej od Solo. Jest w O. tej... Ale to nadal jest film, który da się obejrzeć. No tak, nie mówię, że go się nie da obejrzeć, ale po prostu wolę, jak to ciągle mówię dość często, wolę, żeby to się skończyło na 6. I tym pozytywnym akcentem przerywam się jako zły ojciec i oddaję głos Jedajce. Powoli zacznijmy podsumowywać. No, tak jak mówiliśmy na początku i w połowie, no to epizod zamykający trylogię, który jest najgorszy, no bo mówimy to obok Zemsty Sithów, która no skończyła się w miarę na wysokim C i Powrót Jedi, który też się skończył w spektakularny sposób. No i dziewiątka, która była takim odkręcaniem dużo rzeczy, gdy czas nie był po stronie twórców, gdy fabułę trzeba było zrobić jak zrobić, ale to ściągnięcie ludzi, którzy nie powinni brać się za pisanie scenariusza. To nie jest tak, że nie wiem, będę budził się codziennie i mówił, że Abrams zniszczył mi dzieciństwo, bo ogląda się ten film. No okej, no nie będę życzył Abramsowi, żeby ciągle się potykał o własne nogi, no jak to ludzie mają z Ryanem Johnsonem. No on robi swoje serie na noże i jak mu się udaje, to dobrze. Po prostu Abrams powinien mieć wtedy lepszych ludzi przy okazji pisania dziewiątki, bo przy Przebudzeniu Mocy ściągnięto Lawrence'a Kasdana, czyli no człowieka odpowiedzialnego za scenariusz do Imperium Kontratakuje. Co do epizodu, no to skończył się jak skończył. Jeszcze ten tekst Rey Skywalker, te duchy mocy, duchy, głosy mocy, które Rey słyszy na Exegolu od postaci, które nie powinny się w ogóle wypowiadać. No, ogląda się ten film jak epizod, ale zostaje taki niesmak, który potrafi naprawdę... No nie dziwię się, jak zabiło dużo iskry wśród fanów Gwiezdnych Wojen w 2019 roku i się obrazili po dziś dzień na tą markę. Dobrze, nie będziemy mówić o tym, że to Rey Skywalker przypominał Lorenza z Arabii. Pszczelarzu, ty teraz na zakończenie co chcesz? Do zobaczenia, niech moc będzie z wami. Ale jeszcze możesz coś dodać, zanim powiesz. No to nie liczcie, że kiedyś to wyląduje w mojej top 5. Dziękuję. Jedajka, 2 słowa pożegnania. Mogło być lepiej. To korzystając z okazji życzę wszystkim tego szczęśliwego 4 maja jako najmniej tu gwiezdnowojenna osoba. Dziękuję wszystkim, którzy słuchali tego wspaniałego duetu i obiecuję, że będzie to jeszcze, że się jeszcze spotkają. O. Pa, do zobaczonka. Niech moc będzie z wami. Cześć wszystkim, niech was będzie z wami.